A jak to jest z tymi siarczynami, które są u Was na etykiecie, a przyznam się szczerze, że podobno jednak nie stosujecie? Jesteśmy w laboratorium, tu się zaczyna cały proces i kończy proces miodów pitnych, zgadza się? Tak, tutaj badamy miody na każdym etapie produkcji. Zaczynamy od surowca, czyli tego, co trafia do spółdzielni, i później kolejno przez etapy fermentacji, leżakowania, kupażowania i rozlewu, czyli tego, co później trafia na magazyn i do naszych klientów. Po wstępnym etapie fermentacji i leżakowania jest dużo poprawek, żeby, że tak powiem, nawiązać do ustawy, która ma swoje wymogi. To znaczy więcej chyba poprawek możemy na etapie kupażowania, bo te miody fermentujące, leżakujące, to one sobie jeszcze pracują, prawda, to wtedy się wszystko zmienia. Natomiast na etapie kupażowania mamy możliwość gdzieś tam podciągnąć czy kwasowość, czy coś takiego poprawić. To także raczej na etapie kupażowania. A jak to jest z tymi siarczynami, które są u Was na etykiecie, a przyznam się szczerze, że podobno jednak nie stosujecie? Nie, my nie siarkujemy miodów, to jest zapis taki dla nas, powiedzmy, bezpieczny. My miody pod względem zawartości tych siarczynów badamy na zewnątrz, u siebie tych badań nie robimy, ale siarka powstaje w naturalnym procesie fermentacji, stąd ona może się pojawić, bo to też nie jest tak, że w każdym miodzie występuje, i stąd ten zapis właśnie na etykiecie. Czyli to na etykietach jest pewnym sposób kuchaniem na zimne, gdyż może to tam być, No ale tak, nie wiadomo, każdy miód jest inny, prawda? Różny ten surowiec trafia do produkcji, w niektórych, no nie zdarzyło nam się właściwie, żeby był ten, żeby była ta siarka, także no to jest takie nasze zabezpieczenie. Jaki jest najtrudniejszy parametr do pozyskania w miodach pitnych, żeby wpadał w te widełki często ustawowe? Czy ja wiem? Wydaje mi się, że może gdzieś w okolicy chyba tych cukrów bym się Cukrów ryżkowych, tak? zastanowiła, tak. No, wszystkie parametry kontrolujemy dosyć często w naszych miodach, tak? Bo fermenty na przykład kontrolujemy raz w tygodniu, leżaki raz w miesiącu, więc to jest wszystko do dopilnowania i do takiego na bieżąco korygowania. No, ale ten jednak etap kupażowania pozwala nam gdzieś tam skorygować ewentualne. Często trzeba korygować? Nie zdarza się to zbyt często. Miody pitne sprawdzacie również przy pomocy tych tutaj urządzeń około Pani, tak? Nie, tutaj są badane pozostałości leków i to tylko w miodach naturalnych. I on, rozumiem, w samym produkcie, który później może być użyty bądź... Tak, sprawdzamy, no głównie surowiec, który do nas trafia, prawda, żeby się nie trafiło, że w surowcu mamy pozostałości leków. Czy laboratorium ma jakiś wkład testowanie organoleptyczne również? Oczywiście, każdą partię miodu, czy pitnego, czy naturalnego, tutaj testujemy organoleptycznie, tak. I jest to jakieś odzwierciedlenie później w gotowym produkcie, czy raczej to podlega już kierownikowi produkcji tylko i wyłącznie? Ja myślę, że tutaj szersze grono osób ma wpływ na to. Zdarzają się, że robimy panele takie, powiedzmy, sensoryczne. Jest możliwość, żeby więcej osób to oceniło. No wtedy można podjąć jakąś taką, powiedzmy, bardziej ogólną opinię, żeby dopasować to do większej ilości osób. Czyli można zaryzykować stwierdzenie, że każdy produkt, który nowy wychodzi z APIS, jest degustowany przez spore grono pracowników, tak? Tak. Czyli każdy pracownik jakby troszkę odpowiada za finalny produkt? Czy to troszkę już za daleko? Troszkę możemy taką odpowiedzialność podzielić na większą ilość osób, tak. Za chwilę wchodzimy, tu jest fermentownia, za chwilę wchodzimy na leżakownię, tam podobno czeka już nas kierownik produkcji, także chyba tędy, leżakownia. Proszę, jak tu się ktoś leżakuje, leżakownia i leżaczek, tak?
Tak, tutaj pracuję. Dzień dobry. Piotr Pełka ze mną, kierownik produkcji, czyli wszystkie receptury wychodzą spod Twojej ręki, to prawda? To nieprawda. Nieprawda. W przeciągu tych 90 lat, od kiedy istniejemy, tych receptur powstało wiele. Wielu technologów przede mną te receptury tworzyło. Zostały te, które się najbardziej podobały klientom. Ja też stworzyłem kilka i też nie wiadomo, czy się spodobają. Jak się spodobają, to zostają, jak nie, to idą do zeszytu. Te nowości, śliwka, as malinowy, a także wściekła pszczoła, pomiętonolony, to są już Twoje autorskie receptury? Tak, to są moje receptury łącznie z całym zespołem, bo mamy zespół degustacyjny, panel sensoryczny i tam po prostu próbujemy i każdy wypowiada się na temat smaku, czy mu to pasuje, czy nie pasuje. Jak w ogóle tworzysz recepturę? Bo to jest bardzo ciekawe. Czy to się najpierw tworzy u Ciebie w głowie, czy próbujesz jakieś nowe To smaki? znaczy, należy próbować oczywiście wszystkiego, co jest na rynku, nie tylko miodów pitnych. Mieć pomysł jakiś i ten pomysł realizować, czyli w skali laboratoryjnej próbować dodawać tych poszczególnych przypraw, ziół czy też owoców. Jak następuje w takiej wielkiej skali dodawanie ziół? Czy to jest maceracja w gotowym trunku, czy raczej maceracja na To przykład... znaczy to jest tak, gotowanie w gotowym trunku. Według receptury odważamy zioła i gotujemy w kociołku warzelnym. Większość Waszych miodów to miody sycone, prawda? Tak, to prawda. Który jest niesycony? Niesycony miód pitny trójniak słowiański. A czemu akurat wybraliście słowiański na niesycone, a pozostałe są zdecydowały się na sycone? Znaczy, my zgodnie z naszą tradycją zawsze robiliśmy miody sycone. W tej chwili chcieliśmy spróbować też produkcji miodów niesyconych, czy one będą się daleko różnić od miodów syconych. Okazuje się, że jest to bardzo podobny produkt. Nie ma wielkich różnic. My tych różnic nie widzimy. Muszę się zgodzić, że są one subtelne. Są one wyczuwalne na etapie porównania. Czy masz ten sam produkt niesycony Tak, i sycony, tak. ale jeżeli próbujesz produktu jakby w sposób osobny, one są bardzo subtelne. Jest pewien mit, który krąży o Waszej spółdzielni, że używacie siarczynów. Mi się już udało dowiedzieć, że jednak to nie jest prawdą, więc w jaki sposób przebiega filtracja, stabilizacja miodów? To znaczy, pierwszym etapem tej stabilizacji miodów po fermentacji kierujemy to miody pitne na wirówkę, gdzie oczyszczamy ten miód wstępnie. On jest oczyszczony z drożdża, także z części substancji białkowych. A potem leżakowanie jest to podstawa naszej stabilizacji, czyli miody pitne leżakują i są ściągane z nadosadu co 3 miesiące i pielęgnowane. To wszystko jest obieg zamknięty, tak? Czyli z fermentora na leżak idzie miód pitny specjalnymi takimi rurkami, tutaj zauważyłem je. Wiadomo, w miodosytni podstawowe urządzenie jest to pompa winiarska, węże i rura z stali kwasoodpornej. W tym pomieszczeniu mamy 2 fermentory, tak? To są 4 fermentory są. I one są po 25 000 litrów. Po 25 000 litrów i mieszanie odbywa się w kotle mieszalniczym, który pokazałeś nam wcześniej. Tak, kocioł warzelny w innym budynku. Tutaj ta brzeczka jest kierowana po zafermentowaniu, bo zaczynamy fermentację w tamtym budynku. Potem tutaj jest kierowana do zbiorników, gdzie temperatura fermentacji jest kontrolowana przez cały układ chłodzący. Kiedy wzrośnie, jest ten nastaw schładzany. I jaka jest według Ciebie najlepsza temperatura do fermentacji? My fermentujemy w temperaturze około 25 stopni. 25. Oczywiście tę temperaturę możemy zmieniać w zależności od potrzeb. Możemy wyższą temperaturę używać, możemy niższą. I leżakowanie odbywa się w takiej dosyć chłodnej temperaturze, tu jest To jest około 10-15 stopni w ciągu całego roku, także ona jest w miarę równa, temperatura w leżakowni. Jest chłodno latem, przyjemnie. Także po fermentacji ten miód po tych 2, 4, 6 tygodniach nawet jest kierowany tutaj na leżakownię i tu leżakuje. U Was bardzo dużo miodów powstaje w sposób blendowania czy tak zwanego kupażu.
Czy są jakieś receptury, które powstają praktycznie od początku, tak jak nastawiłeś, do końca produkt jest już gotowy? Kupażujemy głównie trójniaki. Dobieramy po prostu takie, żeby ujednolicić ten produkt końcowy mniej więcej. A taka produkcja w jednym zbiorniku to są półtoraki i dwójniaki. Muszę też zapytać o ten najnowszy produkt, czyli jubileuszowy. Jaki był pomysł na stworzenie tej receptury i jak w ogóle przebiegał cały proces produkcji tego wyjątkowego? Znaczy wiadomo, to jest półtorak, wiadomo, że on nie był nastawiony krótko przed naszym spotkaniem, tylko już kilka lat leżakuje. Jeżeli chodzi tutaj o recepturę, to głównym składnikiem takim, który wyróżnia ten miód spośród innych naszych półtoraków, jest użycie trawy żubrowej. I ta trawa po prostu dała taki ładny posmak żubrówki. Ustawa wymaga, żeby kwasowość miodów była na konkretnym poziomie. Często wymaga to dodania kwasku cytrynowego. Czy Ty czasem jako producent nie boli Cię wręcz serce, że musisz swój produkt w pewien sposób popsuć, bo on w tej formie, którą już stworzyłeś, jest naprawdę świetny, a tak naprawdę wymaga od Ciebie ustawodawca zmiany receptury pod wymogi? To znaczy, to prawda, że my dokwaszamy część naszych miodów pitnych, część kwasowości pochodzi z soków, ale jeszcze trafiają się takie, które trzeba dokwasić. Nie uważam tego za psucie miodu pitnego, ale można by było tego uniknąć po prostu. W niektórych przypadkach jest to zdecydowanie zbędne. Mogłoby to być pozytywnie wpłynąć na smak. Gdybyś mógł wypić miód pitny z dowolną postacią historyczną lub fikcyjną nawet, to kto to by był i dlaczego? I jaki to by był miód z Twoich miodów? Z postacią historyczną, ale może z gwiazdą jakąś. To może być. Dowolna postać, którą mógłbyś się napić miodu pitnego. Może być żyjąca, może być nieżyjąca, postać literacka. Oj, no to- którą wolisz? No nie wiem, ostatnio David Bowie na przykład bardzo mi, że tak powiem, czytałem jego biografię, także no tak że tak powiem, przedłużyłbym to czytanie i porozmawiał z nim jeszcze o paru sprawach. Myślisz, że który miód pitny Apisu smakowałby Davidowi? David chyba by wszystkie lubił. Taką mam nadzieję, ale no nie wiem, najlepszy bym wziął 1932, Ten jubileuszowy, tak? jubileuszowy, no. Za Wami dosyć obszerna szafa, wypełniona... Czym wypełniona? Właśnie. Naszymi zdobyczami, naszymi nagrodami, które od 90 lat zdobywamy. Chciałam powiedzieć, że to nie są wszystkie nagrody, bo część mamy ukrytą w skarbcu naszym, więc pokazujemy to, co jest tutaj dostępne na naszej ekspozycji. Zdobywaliśmy nagrody od samego początku naszego istnienia, czyli od 1900. Spółdzielnia powstała w 1932, a już 2 lata później w Belgradzie otrzymaliśmy pierwsze nagrody. Jest gdzieś tutaj ta nagroda? Akurat tutaj niestety nie, tak jak powiedziałam, wszystkie najważniejsze są w skarbcu. Mamy też 2 lata później w USA zdobyliśmy kolejną nagrodę. Zaczęłam od tych najstarszych, ale przecież w tym roku również otrzymaliśmy nagrodę za nasz nowy produkt. To jest śliwkowa dama i to jest trójniak owocowy, a nagroda to jest Mead Madness Cup, więc bardzo się z tej nagrody cieszymy. Przychodząc tutaj do pracy, musiałam poznać bardzo wiele produktów, wiele nagród, które Ale to chyba była zdobywały. przyjemna część To była bardzo pracy. przyjemna i myślę, że już jestem takim wdrożonym pracownikiem, ponieważ wiem, co to jest mortadela i naleśniki. A tylko pracownicy Apisu mogą o tym wiedzieć. I właśnie o to chodzi, że nie wiedziałam dlaczego. Wiedziałam, że miody pitne, ale dlaczego wtrącana jest co chwila mortadela i tak nie było jej wśród naszych produktów. Okazało się, że mortadela to jest właśnie
Miód pitny dwójniak staropolski, który jest w takiej butelce i który przypominał najprawdopodobniej, i to jest nazwa funkcjonująca wiele lat w tej firmie, więc już poznałam. Natomiast jeżeli chodzi o naleśniki, to kiedyś przyszłam na produkcję i poprosiłam o ten taki skrawek płót, na którym nakrywane są słoiczki. Pani powiedziała, nie bardzo wiem, o co chodzi. Ach, trzeba było od razu mówić, że chodzi o naleśniki. Więc to są naleśniki, proszę bardzo. Więc jestem pełnoprawnym pracownikiem APIS-u. I takim ciekawym jeszcze produktem, który ma być właśnie dostępny u nas w Lublinie, jest taki wspólny produkt, który będzie można kupić w kawiarniach, restauracjach jako pamiątkę z Lublina. Jest to kawa palona na Lubelszczyźnie i właśnie i nasz miód pitny lubelski, półtorak, a najlepsza jest mieszanka, czyli kawa po lubelsku. Kawa parzona, tym razem z miodem pitnym lubelskim. Powoli nasza wizyta w firmie APIS dobiega końca. Jest jeszcze jednak ze mną Renata Janik, odpowiedzialna w firmie za eksport. I sprzedaż wewnątrzunijną, Aha, czyli sprzedaż zagraniczną. cały czas sprzedaż jakby eksportowa. Powiedz mi, jak to wygląda w obecnej chwili? Czy miody pitne polskie, na Waszym przykładzie, notujecie wzrost sprzedaży, czy raczej to się utrzymuje przez lata na stałym poziomie? Notujemy wzrost sprzedaży. Rokrocznie ta sprzedaż zagraniczna wzrasta nam, także cieszymy się z tego trendu. Do ilu krajów eksportujecie miód? Aktualnie eksportujemy miód do prawie 30 krajów. Wliczając to poszczególne kraje Unii Europejskiej, czy Unię Europejską? Wliczając poszczególne kraje Unii Europejskiej, Kto tak, jest 30. Kto jest największym odbiorcą? Największą odbiorcą są Niemcy i Stany Zjednoczone. Wysyłamy również miody pszczele, natomiast gro naszej sprzedaży zagranicznej stanowią jednak miody pitne. Gdyby ktoś chciał eksportować Wasz produkt do swojego kraju, to w jaki sposób najlepiej się z Wami skontaktować? Zachęcamy do kontaktu, zapraszamy do kontaktu mailowego najlepiej, tak, telefonicznego również, przez media społecznościowe również można się z nami skontaktować, także dróg i form kontaktu z nami jest bardzo wiele. Zapraszamy. Troszkę odjechaliśmy z Lublina do, potocznie mówimy się Pszczela Wola, ale dowiedziałem się, że to nie jest Pszczela Wola, tylko to jest Żabia Wola. Dlaczego tu jesteśmy? Bo dokładnie mi to podkreśliłeś w firmie, że bardzo dużo Waszych pracowników, a Ty ich nazywasz czasem rodziną, pochodzi właśnie z tego technikum? Również Ty pochodzisz z tego technikum. Tak, to trzeba jeszcze podkreślić, że to jest jedyne, absolutnie jedyne technikum w galaktyce, pszczelarskie technikum w galaktyce. Stąd dużo naszych pracowników pochodzi, stąd pochodzę również ja, ale to jest taka kolebka niemalże polskiego pszczelarstwa, ponieważ tutaj uczy się młodzież, w jaki sposób pozyskiwać produkty pszczele, które później przetwarzamy między innymi na miody pitne, ale nie tylko. Jesteście najstarszą miodosytnią chyba na świecie, prawda? W Polsce z całą pewnością, na świecie przypuszczam, że również, bo datuje się powstanie spółdzielni pszczelarskiej APIS na 1932 rok, 18 maja, wtedy nasza spółdzielnia obrała początek i nieprzerwalnie w tej formie funkcjonujemy do dzisiaj. Jesteśmy najstarszą i największą miodosytnią i z tego się cieszymy, że te pokolenia, które wcześniej tworzyły tę kulturę sycenia miodów pitnych, udało się to przez kolejne pokolenia przetrwać, a tak naprawdę historia APIS-u to jest historia ludzi i pszczół, bo gdyby nie pszczoły, nie byłoby tych wspaniałych produktów, które możemy przetwarzać, a gdyby nie ludzie, wspaniali ludzie, pokolenia ludzi, którzy tworzyli tę spółdzielnię, a obecnie nasza, nazywam to apisowska rodzina pszczela, gdzie mamy absolutnie najlepszych fachowców, takich, którzy to co robią z pasją
i dzięki temu możemy takimi produktami się pochwalić. Chciałem też zapytać o pewne kwestie związane z tym jubileuszem. Wypuściliście specjalny miód na tą okazję. Skąd pomysł w ogóle na cały ten produkt i czy planowane są z każdym jubileuszem podobne produkty? Będziemy się starali, żeby te produkty były z każdym jubileuszem coraz lepsze, bo za 10 lat mamy 100. Na ten jubileusz wypuściliśmy rzeczywiście wyjątkowy miód pitny, półtora, który leżakował 6 lat, z nutą trawy żubrowej. Wydaje mi się w bardzo ekskluzywnym opakowaniu. A skąd pomysły? Generalnie pomysły u nas w firmie rodzą się od tego, co jest najistotniejszym dobrem, czyli od pracowników. To oni przychodzą z pomysłami, to oni je realizują, to oni je korygują, to oni je weryfikują i tak naprawdę każdy element tego, od opakowania przez wsad, cały layout tego produktu, to była kwestia pracy zespołowej, dzięki czemu mamy nadzieję, że ten kolejny produkt na stulecie będzie jeszcze lepszy. A czy mógłbyś nam wyjaśnić mi i także naszym widzom, co oznacza nazwa spółdzielnia i jak wy w ten sposób funkcjonujecie? Jak sama nazwa wskazuje, podstawą funkcjonowania w spółdzielni jest współdziałanie, czyli współdziałanie pszczelarzy, którzy dostarczają nam produkty, związków pszczelarskich, którzy z nami współpracują, pracowników, którzy jakby to wszystko potrafią zorganizować i skoordynować, ale my jako spółdzielnia rozumiemy jeszcze dużo szerzej. Rozumiemy współpracę chociażby z techniką pszczelarską, rozumiemy to jako współpracę ze związkami pszczelarskimi, rozumiemy to współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej. Jesteśmy patronami pasieki w Centrum Spotkania Kultur na dachu miejskim. Takie miejskie pasieki, tak? Typowo miejska pasieka na wysokości 4. piętra, położona obok pięknego ogrodu, ale także jesteśmy patronami pasieki w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, więc poza tym, że produkujemy, poza tym, że staramy się oferować naszym konsumentom jak najlepsze produkty, to całe nasze otoczenie, działanie społeczne, działanie kulturalne, pomoc młodzieży szkolnej w Pszczelej Woli, czujemy, że to jest nasza misja społeczna i odpowiedzialność społeczna, nie koncentrując się tylko na tym, tylko jakby uznając, że to nasze clue naszej produkcji, clue naszej działalności ma służyć jeszcze szerszej grupie, czyli współdziałaniu wielu grup w zakresie pszczelarstwa, ale nie tylko, szerzej rozumianych również. Nasza wizyta w największej miodosytni w Polsce. Na świecie? We wszechświecie? Możliwe, że w wszechświecie dobiega końca. I co? Można by to podsumować takim jednym zdaniem, co mi przychodzi na myśl. Nie taki apis straszny, Jak go malują? jak go malują. No ja się za bardzo zaskoczyłem pozytywnie. Otwartością, orientacją na człowieka przede wszystkim, nie? Że to jednak myśleliśmy przyjeżdżając tutaj, że jest to korporacja, że jest to fabryka miodu, a okazało się, że jest to największy producent miodu, jednak jest tutaj bardzo ważny ciągle ten element ludzki, jest naprawdę fantastyczna atmosfera, słuchajcie, na produkcji, dużo rozmawialiśmy z pracownikami także poza kamerą, są ludzie, którzy pracują tutaj od pokoleń, bo ich rodzice pracowali, oni pracują teraz, ich dzieci tutaj pracują, są ludzie, którzy pracują tutaj 40 lat i po przejściu na emeryturę będzie jedyna praca, także to chyba o czymś świadczy, prawda? Świadczy o tym, że na pewno jest to dobre miejsce do pracy, w którym ceni się pracownika, ale co jeszcze mnie zaskoczyło, oprócz tej właśnie takiej, mimo wszystko, że jest to duża miodosytnia, rzemieślniczej atmosfery w produkcji, parę mitów chyba obaliliśmy. Przypuszczaliśmy, że jeżeli przyjeżdża się do tak dużej miodosytni, jest to w pewnym sposób, mówiąc w cudzysłowie, produkcja przemysłowa, jest tu więcej chemii. A jednak jej nie ma. A jednak się okazuje, że nawet te siarczyny, które widnieją na etykiecie, nie są używane. Oczywiście są pewne elementy, które muszą zostać dostosowane do wymogów prawnych, ale na to, że tak powiem, w tym momencie nie ma wyjścia. Także
pozytywne zaskoczenie. Tak. Mam nadzieję, że nowym widzom przedstawiliśmy największą miodosytnię, a starym trochę otworzyliśmy oczy na... Tak jak nam się otworzyły. jak się nam otworzyły. Także była to przyjemność przyjechać tu i chyba na tyle. Tak, dziękujemy serdecznie, zapraszam Was do oglądania, do subskrybowania kanału, dajcie lajka pod tym filmem, jeżeli Wam się podobał. Jeżeli Wam się nie podobał, to dajcie łapkę w dół, nie ma znaczenia, ważne, żeby podnosić troszeczkę statystyki. Jeżeli zasubskrybujecie, nie zapomnijcie wcisnąć tego dzwoneczka, który będzie Was powiadamiał, jak tylko nowy content pojawi się na kanale. A tymczasem to chyba wszystko, do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej!